prowadzimy sobie punktację. Znajdźki jakieś, że znajdujemy coś i naliczamy to. Czyli ja chcę, żeby moją taką znajdźką był po prostu jakiś taki obracający się sześcian. Ja go sobie tutaj dodam. Bierzemy sobie taki cube i on będzie tam sobie, zazwyczaj go sobie po prostu tak obracam i on będzie się po prostu kręcił wokół własnej osi. I tak, on ma być tutaj trochę niżej, ja go sobie zeskaluję, czyli takie znajdźki to będą takie obracające się sześcianiki. W momencie, ja sobie to jeszcze uruchomię, czy skala jest ok, czy ta kulka nie jest nad tym, no jest nad tym, czyli jeszcze niżej muszę dać te kwadraciki, czyli tak gdzieś tuż nad ziemią, żeby ta kulka mogła dosięgnąć do nich, nie? Bez jakiegoś podskakiwania, czyli ta nasza znajdźka tuż nad terenem jakby był. Jak będzie, to będzie ok. I sprawdzimy to sobie jeszcze raz, czy jest na dobrym poziomie. Ok, jest. I od razu możemy sobie ten nasz sześcian, żeby kulka mogła przelecieć przez niego, a nie odbiła się albo zatrzymała na tym. Czyli to też będzie trigger. I ta nasza kulka przelatuje przez to, przelatuje. Te znajdźki nie będą wpływały na fizykę. Mogą wpływać. Nawet jeżeli zniknie ta nasza znajdźka, to i tak nastąpiła kolizja i ta nasza kulka mogłaby się zatrzymywać na tych znajdźkach i to nie byłoby przyjemne dla naszego gracza. I teraz to, co zalecam też zrobić, robimy sobie widok z boku, wyłączamy perspektywę. Ja sobie tą ścianę z przodu, w ogóle wszystkie ściany na razie sobie wyłączę. Ok, tu jest ten sześcian. Czemu nie widzę podłogi? Dobra, mamy coś takiego. I tak, klikamy sobie tutaj prawy. I taką jedną rzecz doradzam zrobić. Create empty. I to sobie nazwiemy, że to jest ten nasz pickup. To, co będziemy znajdywać. I ten pickup dajemy pod tą naszą znajdźką. I to będzie tak jakby kontener na tą naszą znajdźkę. I skoro to ma być kontener, to go wyciągamy na zewnątrz. Ten nasz sześcian podpinamy pod ten kontener. Dzięki temu baza tego naszego pick-upu znajduje się w miejscu, gdzie na ziemi jakby leży. I to jest bardzo ważne, zaraz wam powiem, do czego to się przyda. Czyli tak, mamy ten nasz pick-up. Ja chcę mieć tych pick-upów wiele. Jeżeli coś powielacie, to robicie coś, co się nazywa prefabrykatem. Ja tu wam na szybko wprowadzę te prefabrykaty. Chodzi tu o to, żeby znowu kolejnego sześcianu nie wsadzać, nie dodawać ręcznie do niego animacji, nie ustawiać mu znowu tych wszystkich rzeczy, to musiałbym go albo klonować, co niekoniecznie jest dobrą praktyką, bo jak sklonujecie 5 tych sześcianów, nagle wam uświadomicie sobie, że tam materiału nie podpiąłem, nie? No to podepnę do pierwszego, zresztą pokażę wam to. Zduplikuję to, mam drugi taki pick-up tutaj i przypomniałem sobie, że chcę kolor sobie tutaj ustawić tego naszego sześcianu, bo nie ma materiału podpiętego. Więc ja tworzę sobie materiał, czyli tak, create material i to będzie pickup material, powiedzmy. I to ma mieć jakiś taki kolor, nie wiem, o taki na przykład. No i ja ten pickup sobie oczywiście podłączam w ten sposób. No dobrze, podłączyłem, ale mam 40 takich na przykład tych pick-upów zduplikowanych. I co teraz, nie? Mam ich 40, mam 40 razy tak przeciągać, no trochę byłoby to żmudne. Nie musiałbym albo je wszystkie naraz wybrać tutaj w hierarchii, albo coś tam, albo po prostu ręcznie przerzucać. I to jest żmudne. Jakakolwiek zmiana oznaczałaby, że ja muszę wszystkie te 40 pick-upów zmieniać. Dodałbym sobie animację jakąś, bo za chwilę będziemy dodawać. I do każdego ręcznie również musiałbym dodać tą animację. Więc ja tu cofnę sobie dodanie tego materiału, wyrzucę ten duplikat i zrobimy sobie coś takiego. Nowy folder, prefabs. Tak, ja sobie tak dla porządku tak robię. I robimy tak. Łapiemy za ten pickup, przeciągamy tutaj na prefabs i stworzył nam się prefabrykat. I teraz znowu sobie zduplikuję ten pickup, nawet kilka razy. O. I teraz podepnę sobie ten materiał tutaj. Był ten pickup material i ja podpinam sobie tu. I oczywiście tu nie ma tych jeszcze różnic, tego koloru innego, ale ja mogę to wymusić. Zmiany na wszystkich kopiach tego prefabrykatu. Klikam sobie na ten główny obiekt, ten, który był prefabrykatem. I tutaj w najnowszym, kiedyś tam wystarczyło jednym kliknięciem, teraz to trochę zmodyfikowali.
Klikam sobie tutaj na ten overrides, czyli overrides to jest to, co się zmieniło w tym tutaj wystąpieniu tego obiektu względem prefabrykatu, tego oryginału. I klikam sobie tutaj apply all. I po kliknięciu wszystkie kopie tego prefabrykatu mają te zmiany. Jest jeszcze inna taka możliwość. Cofamy to wszystko Ctrl-Z, Ctrl-Z. I to też jest od jakiegoś czasu i to jest bardzo wygodne i przyjemne. Jak mamy ten jeden pickup, to tu widzimy taką strzałkę. I to ona oznacza, że my rozpakowujemy ten prefabrykat i edytujemy tylko ten prefabrykat. I teraz w tym momencie przeciągam sobie jeszcze raz, ale będąc w edycji tego prefabrykatu w środku. Przeciągnąłem, cofam się do sceny i już wszystkie kopie mają te zmiany, które były w prefabrykacie. Mamy ten prefabrykat, ja na przykład chcę taką prostą animację sobie dodać. Nie będziemy za bardzo się zagłębiać w animację, tylko trochę. Bo po animacjach też tam można elaboraty tutaj robić. I ja polecam, jak chcecie animację robić, żeby się coś obracało, takie proste rzeczy. Można obracać w kodzie po prostu obiekt poleceniami. Ja nie polecam, to jest żmudne. Lepiej skorzystać. Unity ma bardzo taki silny moduł do animowania, taki bardzo rozbudowany. Klikamy sobie na Window, Animation i otwieramy Animation. Takie nowe okienko nam tutaj wskakuje. Ja zazwyczaj to okienko sobie przypinam tutaj, bo to jest linia czasu i tutaj będzie idealnie pasować mi ta linia czasu. No i tak, jak mamy wybrany ten pickup, najlepiej ten główny obiekt wybrać, a nie to dziecko, które tam jest podpięte, żeby to dziecko się poruszało względem swojego rodzica. No. Czyli cały ten nadrzędny obiekt. Klikamy sobie tu Create, żeby stworzyć animację. I też do animacji zróbcie sobie osobny folder, po prostu Animation. I teraz tu nazywacie klip z animacją. Taki wycinek. I to ma być Pickup Idle Animation, albo Pickup Idle po prostu. Idle to znaczy, że to jest animacja idle, to jest na przykład jak jest postać i ona po prostu stoi i tam, nie wiem, patrzy się w lewo, w prawo. Czyli taka statyczna pierwsza animacja, nie? Jak nic się nie dzieje. Ja sobie tak zazwyczaj nazywam, możecie inaczej, nie? Pickup idle to znaczy, że to jest animacja statyczna. O, tak bym to nazwał. I teraz tak, jesteśmy sobie, stworzyła się ta animacja, tu mamy tą linię czasu i najlepiej, tak żeby było jak najszybciej, to klikamy sobie ten kliczek tutaj do nagrywania. Przechodzimy do tego cube'a i chcemy, żeby ten cube obracał nam się w osi tej Y-owej. Czy to będzie tak działać? Ja tu wezmę Y. No, powiedzmy, że w tej osi. Ustalmy, że w tej. Czyli tak, ja tu zaczynam już ruszać, to widzicie, że tu się zrobiła już klatka kluczowa z tą wartością. I my tą wartość sobie zeruję i ta klatka kluczowa tu została na 0, nie? Powiedzmy, że po pół sekundy chcę mieć tą linię czasu, przesuwamy sobie gdzieś dalej i my chcemy, żeby wykonała pełny obrót. Pełny obrót to wiemy, że to jest 360 stopni. Naciskamy sobie Enter. Jak tu sobie puścimy, no to tak się zaczyna kręcić, nie? Czyli w pół sekundy się robi pełen obrót. Widać to? Przy czym on tak jakby przyspiesza, zwalnia ten obrót. I żeby to był jednostajny obrót, a nie taki, zresztą zwolnie, to będzie się lepiej widać to. Czyli można złapać sobie tą klatką kluczową i do sekundy. I w sekundę jest pełen obrót. I nie wiem, czy to widzicie, czy nie. Ona jakby obraca się, zaczyna się powoli obracać, później przyspiesza i później znów zwalnia. Jest taki niejednostajny ten obrót, więc na szybko, żeby to sobie poprawić, tutaj przechodzicie do zakładki z żywymi. Tutaj trzeba nacisnąć Ctrl-A, żeby zaznaczyć wszystkie, ja tu musiałbym się oddalać, mi się nie chce, wszystkie jakby klatki kluczowe zaznaczamy przez Ctrl-A, naciskamy prawy i tu jest bot, tangent, zmieniamy na linear. Chodzi o to, żeby wszystkie te końcówki tych klatek kluczowych, interpolacja ruchu w nich ma być liniowa. Jakbym to wytłumaczył. Jak weźmiemy to na linear, to widzimy, że to prosta linia leci od 0 do 360. Wracamy do tego dope sheeta, klikamy sobie i jest jednostajny obrót. Jak sobie teraz uruchomimy to wszystko, to kręci się tylko ten jeden nasz edytowany
tam pick-up, ten sześcianik. I żeby się wszystkie kręciły, więc po prostu override, apply all. Teraz jak uruchomię, no to bach, obracają się wszystkie w tej jednej swojej osi. Tylko one się obracają w tej swojej osi lokalnej, dlatego tak. Jakbyśmy chcieli, żeby się obracały globalnej, to musielibyśmy ten nadrzędny obiekt pick-up obracać. No ale to sobie, jak chcecie, tak sobie ustawcie. Czy się obraca tak, czy się obraca tak. Po prostu zależnie jak chcemy, to albo ten nadrzędny obiekt obracamy, albo ten podrzędny. Musimy móc wykrywać, że nasza kulka weszła w ten pick-up. Tak jak poprzednio, po prostu musimy oznaczyć ten nasz pick-up. Czy tu jest już coś takiego jak pick-up? Nie ma. Czyli taga musimy sobie dodać. Dodajemy taga. Nazywamy go sobie pick-up i cały ten obiekt najlepiej, bo rozchodzi się głównie o ten obiekcik, który ma kolizję. Ale my już całe sobie zaznaczymy, czyli i to dziecko, i ten pick-up na zewnątrz. Zaznaczamy, że to jest tag pick-up. Oczywiście te kopie nie mają, więc wiemy, co mamy robić. Override, apply all. I wszystkie tam zmiany się nadpisują wszędzie. Ja tu jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, o której wspomniałem, a nie powiedziałem, po co to robimy. Po co robiliśmy ten obiekt nadrzędny, który jest pod tym naszym obiektem? Robimy to dlatego, że jak teraz tego pick-upa tu przeciągniemy i upuścimy, to on się wrzuca na tą naszą, na obiekt, z którym kolidujemy teraz, znaczy, który dotyka kursor. I on się umieszcza tam, gdzie ma swój środek, a swój środek ma pod tym sześcianem, więc to jest takie ułatwienie dla nas, że jak będziemy wstawiać, to ten sześcian nie będzie wbity w tą ziemię, bo środek sześcianu był w środku, tylko będzie tam, gdzie środek jest tego obiektu nadrzędnego. Środek obiektu nadrzędnego jest pod sześcianem, więc ten sześcian jest przy wstawianiu, on jest nad planszą. I to jest taki sposób, żeby sobie ułatwić życie. Nie musielibyście wszystkie te sześciany wyciągać do góry, bo tak to byłyby wbite, bo ich środek znajdował się w środku sześcianu. Czyli jak pick-upa sobie teraz na przykład tą równię pochyłą tutaj wstawię, no to ten pick-up jest nad tą równią, a nie wbity w tą równię. No, czyli te pick-upy teraz bardzo tak wygodnie mogę sobie wyrzucać. Mogę je duplikować albo przeciągać i upuszczać po prostu i one się pojawiają tam, gdzie ja chcę, nad ziemią, a nie wbite w ziemię. Zostaje nam teraz tylko wykrycie, że zdobyliśmy ten pick-up, czyli wracamy sobie do naszego skryptu i my już mieliśmy kod od wykrywania, że weszliśmy w ten wyzwalacz końca planszy. I my tu możemy sobie to rozbudować i sprawdzamy, czy weszliśmy w trigger, który się nazywa, my go nazywaliśmy pickup, tak? Jak dobrze pamiętam. I na ten moment sobie po prostu tą informację wypiszemy na ekran, czyli po prostu pickup, że chcemy to wykryć. I od razu chcemy usunąć z naszej planszy ten obiekt. No, na początku będziemy go usuwać. Można później dodać animację, że on tam jakoś, nie wiem, w fajerwerkach sobie znika i dopiero później jest usuwany. Czyli z takim opóźnieniem. Ale my go sobie tutaj od razu usuniemy. I do usuwania jest takie polecenie destroy i musimy wiedzieć, co usuwamy. To tak, z tego parametru C dobieramy się do GameObject. GameObject to jest cały ten obiekt, który zawiera te wszystkie komponenty tam w środku. Czyli usuniemy obiekt, do którego jest podpięty collider, te kolizje, z którymi się spotykamy. Przy czym na razie zróbmy tak, za chwilę wam powiem taką jedną ciekawostkę jeszcze. Czyli tak, usuwamy ten GameObject. Coś, co ma tego taga pickup. Czyli jak uruchomimy, tu patrzymy na tą konsolę też. I ja tu sobie podjeżdżam do jakiegoś pickupu. Bach, zniknęło. Wypisał mi się tekst pickup. I czekajcie, żeby nie spadł, bo jedną rzecz wam chcę pokazać. Spauzujemy. Tylko usunął nam się sam sześcian, czyli to, co zawierało kolizję, a ten obiekt nadrzędny nam się nie usunął. Został po prostu pusty na planszy. Więc zwracać na to uwagę, co usuwamy. Jak chcemy ten obiekt nadrzędny usunąć razem z tym dzieckiem w środku, to tutaj musimy się dobrać do rodzica, czyli do rodzica tego obiektu, który ma ten collider, z którym się stykamy. Tu C transform parent, czyli z tego obiektu tam, z tymi kolizjami dobieramy się do komponentu transform, czyli tego tu, a ten obiekt transform zawsze ma informację o rodzicu, czyli o tym obiekcie nadrzędnym. I z tego obiektu nadrzędnego, z tego nadrzędnego transforma
dobieramy się do obiektu, do którego jest podpięty ten transform. Trochę tak jest skomplikowane, no ale w miarę chyba logiczne. Czyli musimy piętro wyżej się jakby dostać i to, co jest piętro wyżej, usunąć. I jak teraz to uruchomimy, czyli tak, możemy je wszystkie sobie zbierać, no i tekst nam debugowy się pojawia, pickup.